Chłopaki! Co to? Zgadzałoby się. Pod koniec wojny, jak Niemcy się stąd ewakuowali, w pobliskiej wsi mieli punkt zborny. Myślicie, że ukryli tu jakieś kosztowności? Może uciekali w pośpiechu. Cholera, niedługo będzie ciemno. A co robimy? No co? Przyjedziemy jutro. Dziś w odcinku Adek chce poznać przeszłość Patrycji. Ja nie chcę żadnych problemów, rozumie pan? Spokojnie, to do użytku wewnętrznego. Na pewno? Bo ja przez to mogę wylecieć. No spokojnie, Patrycja jest moją żoną. Poszukiwacz skarbów ryzykuje życiem. Chyba dam radę się przecisnąć, zostało nam kilkanaście metrów. Ziemia jest niestabilna. Co ty taki pesymista jesteś? Tam musi być coś schowane. Blanka flirtuje z klientami. To ja spadam, nie? No, to raczej nie jest dobry pomysł. Wolałbym raczej, żebyś poszła ze mną. Ale ona chyba woli z nami. Ale jak ty jutro? Przecież miało być dzisiaj. Za łapkę? Dobra, na razie. Wszystko okej? Tak, wszystko okej, tylko jutro będę w pracy trochę później, mam deal na mieście, okej? Okej. No to co? Bałwan gigant? Chcę się go pozbyć. No dobrze, to trzeba go nadmuchać, sprawdzić. Panie, on ma ponad 4 metry. No to tym bardziej, ale na zewnątrz. No. 4 metry czy nie, no ale trzeba było sprawdzić, czy ten bałwan nie był dziurawy. Klienci już nie raz chcieli wcisnąć nam lipny towar. Nareszcie wróciłeś. No, wróciłem, a co mam nie wrócić? Martwiłam się. Niepotrzebnie. Dlaczego nie odbierałeś? Nie mogłem gadać. Trzeba było oddzwonić. Zapomniałem. Tak, oczywiście. No i co, w tych buciorach? Wysprzątane, a ty w tych buciorach cały czas. I oczywiście zapomniałeś O czym? o naszej rocznicy. Faktycznie wyleciało mi z głowy. Ale to dlatego, że jesteśmy na tropie skarbu. Znowu. Trochę nietrafiona ta dekoracja, coś by nie było i nie będzie. Spokojnie, spokojnie, poczekamy na kolejną. Czekajcie nie sobie. doczekać. No i co z tego? U nas dmuchany bałwan jest jakby symbolem. No ale szkoda, że pan tak nie trafił trochę z czasem. No, mógł pan przyjść, kiedy był popyt na to, czyli na przykład przed świętami. Musiałem dojrzeć do tej decyzji. Ale jest nieużywany cały, leżał w garażu. To dlaczego pan go kupił? Chciałem sprawić radość sobie, rodzinie, ale mnie wyśmiali. Czemu? Powiedzieli kiczowaty. To jest ekstra. Podoba się No, pani? przecież to ma taki klimat, taki amerykański styl. W ogóle świetnie wygląda, jak się świeci, nie? To samo mówiłem, że to jest coś, mieć takiego giganta w ogródku. No ale niestety muszę się go pozbyć. No nie mam wyboru. 400 za niego dałem. Nie no, tyle to panu nie możemy dać. A ile? No to zapraszamy do środka, zaraz wszystko uzgodnimy, nie? Dobra. Mega. Nie chcieliśmy kupić tego bałwana, no ale wzięliśmy go w zastaw. Klient miał sporo czasu do kolejnych świąt i mógł na spokojnie przekonać do niego swoją rodzinę. Szukam cię po całym domu. Myślałam, że się szykujesz już. Jeszcze chwilkę. Kolacja stygnie. No już. Słuchaj, szykuję się dla ciebie, stroję. Czekam na ciebie jak ta głupia. A ty co? Zamiast uszy po sobie położyć, to siedzisz i gmerasz w tych mapach i
No, No proszę cię, uspokój się, nie będziesz żałować. Jak dobrze pójdzie, jutro wykopię ci prezent. Całą skrzynię prezentów. ta, oczywiście. No nie wierzysz mi, ale to prawda. Niewykluczone, że znaleźliśmy legendarny skarb hitlerowców. No i po co mi ten skarb, jak nie mam ciebie? Kochanie, zaraz przyjdę. Daj mi 5 minut. Pięć minut. Ej, a tak w ogóle to gdzie Adek pojechał, bo tak wcześniej wyszedł z domu? Wiesz co, musiał załatwić coś z jakimś stałym klientem. Chodziło o jakiś samochód czy coś takiego. Nie mógł tutaj przyjechać? No najwidoczniej nie. Siemano, siemano. Macie już otwarte? Jak widać. A co trzeba? Szukamy telefonów. Jakiś konkretny model? Najstarsze jakie macie. Jakieś takie, żeby były tanie, nie jakieś ekskluzywne. Okej. Kiedyś cię tu nie było. Widocznie dawno tu nie zaglądaliście. Byliśmy jakoś z rok temu. To co, pokaż nam? Nie? Chodziło nam o telefony. Panowie, tutaj poproszę. Dobra, wyłożyłem. ja poradzę sobie, a ty możesz nam zrobić kawki. No, tak jak już robisz kawę, to dla mnie będzie biała i 2 łyżeczki cukru. Dla mnie to samo. To świetnie. To tutaj za rogiem jest kawiarnia, więc panowie jak skończycie, to możecie tam sobie pójść kupić kawkę, a ty, Blanka, możesz sobie zrobić sama. Blanka. Blanka, fajne imię. Jakieś zbyt ekskluzywne telefony. Takie z was golasy? A co, lubisz skóry, fury i komury? Może. A dobre imprezki lubisz? No kto nie lubi? Popatrz, jak fajnie się składa, bo my też. To co, może jesteś chętna na jakiś wypad? No, jutro? Może być jutro. No, to super. Nie ma problemu, mamy ciągle czas. No, to świetnie. Śmiechy i zaloty było słychać aż w socjalu. Normalnie uszy więdły od tego podrywu. Blanka powinna przestać współfalać się z klientami. Adrian przyjechał na spotkanie z mężczyzną, z którym rozmawiał przez telefon poprzedniego dnia. Dzień dobry. Chyba z panem byłem umówiony. Pan Adrian, tak? Tak, witam. Dzień dobry. Głowacki. Ma pan? Mam, ale ja nie chcę żadnych problemów, rozumie pan? Spokojnie, to do użytku wewnętrznego. Na pewno? Bo ja przez to mogę wylecieć. No spokojnie, Patrycja jest moją żoną. Przez telefon to można wszystko opowiadać, wie pan jak to jest. Teraz mi pan wierzy? Proszę. Tak. Może to już będę szedł. Niech pan poczeka jeszcze. Tak, słucham. Jestem pewien, że pan wie dużo więcej niż jest zawarte w tej teczce, prawda? Nie rozumiem, o co chodzi. No to czego tam nie ma? No konkretnie, proszę. Chodzi mi o Patrycję i Ryżego. Kojarzy pan? Ryżego? Oczywiście. Musiałem wiedzieć jak najwięcej. Wszystko. Obiecałem tamtemu facetowi ekstra 100 za dodatkowe informacje. Musimy być czujni, bo zaraz nas ktoś tu przyluka. Mam gdzieś przeparkować?
Nie będziemy nosić gratów taki kawał. Po prostu uszy i oczy dookoła głowy. Myślisz, że wykrywacz da radę? Zobaczymy. Jak nie, to kupimy ten georadar. No to duży koszt. Zwróci się, wykorzystamy go i w robocie, i w poszukiwaniach. No nie wiem. Trzeba iść z duchem czasu, a nie siedzieć w epoce kamienia łupanego. A to prawda. Klienci coraz częściej o niego pytają. No. Będziemy go wypożyczać. No może rację. A czego tak szukasz? Wykrywacza. Powinien gdzieś tu być, dziwne. Może nie spakowałeś? Rękę dałbym sobie uciąć, że go wkładałem. No nic. Najwyraźniej zapomniałem. To co teraz? Nie. Trzeba po niego jechać. Bez wykrywacza nic nie zdziałamy. Dobra, skoczmy po niego, a wy zróbcie wszystko, zdokumentujcie, zróbcie zdjęcia. Uciekała. Wiedzieliśmy, że do niego. Dziękuję. Często? Tak, ona znikała tak na kilka dni, później przeprowadza ją policja lub sama wracała, jakby nigdy nic. Ale wie pan, ale ona miała dużo roku w sobie. No i gest. Pamiętam, jak kiedyś przywiozła mi prezent z Berlina. Taka miniaturka Trabanta, wie pan. Na pewno ukradła. Albo ryży. Nie wiedziałem, że byli tacy nierozłączni. Oj, byli. I powracali do siebie jak bumerangi. Raz ona do niego, on do niej. Podobno byli z domu dziecka, tak? Tak, oni się tam poznali, ale przez niego ona wylądowała w Poprasczaku. No i tak szaleli. Pamiętam, jak kiedyś wsypali nam do herbaty GHB, nie wiem, coś takiego. Pigułka gwałtu. Tak, uśpili nas, a później zrobili imprezę po środku. Czuje pan? No ładnie. No, ale tak to już jest, jak się pracuje z trudną młodzieżą. No i co? Przyjechała policja i nikomu żadnej winy nie udowodnili. Jedna dziewczyna uciekła, inna zaszła w ciążę, a za wszystkim stała Patrycja. Ale jeżeli mówi pan, że nie udowodniono winy, tak? No to może to nie była ona, co? Ona, jestem tego pewien. Dlaczego? Bo oni byli sławni. A Patrycja to legenda Poprawczaka. Taka prowodyrka. O, jak ona pilnowała tego ryżego, żeby żadna dziewczyna do niego nie podeszła. Jedna nawet spróbowała to, wie pan co? Tak dostała, ale tak ostro. Później się tłumaczyła, że ze schodów spadła. Oj, działo się, muszę panu powiedzieć. Ale widzę, że pan załamany. Pewnych rzeczy lepiej nie wiedzieć. Ale sam pan chciał, proszę, to są dokumenty. To był jakiś hardcore. No ja wiedziałem, że Patrycja święta nie była, ale więzi z ryżem były dużo mocniejsze niż przypuszczałem. Z tym śniegiem to różnie bywa. No, mamy, zdaje się, kryzys klimatyczny. Może w przyszłym roku będzie lepiej. To co, mają tutaj rok leżeć? No nie, myślę, że nie. Po prostu potrzebuję teraz pieniędzy na prezent dla córki, a dostałem niską premię. Naprawdę pan myśli, że jeszcze pan ich użyje w przyszłym sezonie? No, trochę śniegu w górach jest, ale nie mam coś ostatnio czasu jeździć. Okej, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Siema. Cześć. Jak tam interesy? Nijak. Nic specjalnego. To znaczy? Auto szemrane. Gość chyba chciał mnie oszukać, ale nie ze mną te numery. Zresztą nieważne. O, Dzień dobry. Dzień dobry. Wow. No co im miałem powiedzieć? Było widać, że byłem zły. Nie umiałem ukryć tego, że trafiło mnie to, co naopowiadał mi ten facio. Ty, ale ekstra. Co ty robisz? Sprawdzam, czy nie masz w głowie metalowej płytki. Weź się.
Chce go pani sprzedać? Nie, zostawić. No, wygląda na to, że ma pani tutaj profesjonalny sprzęt. A do czego to pani używa? A prowadzimy z mężem poszukiwania i wykopaliska. Skarbów. Też, hobbystycznie. I co, znaleźliście coś? Ostatnio było głośno o tym takim pancernym pociągu. My to znajdujemy głównie guziki, menażki, takie tam. A złoto? Bardzo rzadko. I dlatego jest pani u nas, tak? Chwilowo mamy takie różne potrzeby i wydatki. Pewnie pani nie jest tego świadoma, ale do używania takiego sprzętu potrzebne są specjalne zezwolenia. No tak, potrzebna jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków. To co, nie każdy tak może szukać? Nie, nie każdy. Od 2018 potrzebne jest specjalnie zezwolenie, inaczej to jest przestępstwo. Można trafić do więzienia. No, chociaż zazwyczaj grozi tylko grzywna. My jesteśmy zawodowcami. Kiedy trzeba, mamy pozwolenia, a mąż jest nie tylko archeologiem, ale też geologiem. A gdzie szukacie? A to już są tajemnice zawodowe. Po sensacyjnych doniesieniach o skarbach na Dolnym Śląsku ludzi opanowała gorączka złota. Ale nie każdy wie, że wszystko, co znajduje się pod ziemią, należy do Skarbu Państwa. Sprzęt mi ukradli. Wykrywacz do metali. Czyli było włamanie do domu. Nie, ktoś musiał z samochodu wyciągnąć, jak poszedłem po resztę rzeczy. Czy posiada pan monitoring? Nie. Dzień dobry, Dzień dobry. to ja. Co ja? Zabrałam wykrywacz. Nie było żadnego włamania. I gdzie on teraz jest? W lombardzie zastawiłam. Zastawiłaś? Dlaczego? No, jeszcze się pytasz? Jak zmienisz stosunek do mnie i do naszego życia, to go odbiorę. Kompletnie ci odbiło. Proszę pani, nie powinna pani dysponować nie swoją własnością. Mamy wspólnotę majątkową. Nawet w takim przypadku bez zapytania drugiej osoby nie może pani wspólną własnością dysponować. No niestety zadysponowałam. Ale ja się nie zgodziłem. Dla ciebie najważniejsze są te graty. Nic nas już nie łączy. O czym ty mówisz? Bogusław, żyjemy jak obcy ludzie. Proszę państwa, my nie chcemy ingerować w państwa sprawy. Jesteście państwo małżeństwem. Proszę się dogadać między sobą. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam. Lolek kazał przynieść zrealizowane umowy. A ty co taki? Jaki? No, dziwny. Zmęczony jestem po prostu. No co? Nie, nic. Jedziemy po wykrywacz. Nie. Bez dyskusji. Słyszałaś, co mówili policjanci. Nie obchodzi mnie to. Mam dość tych cyrków. Jakich cyrków? Dobrze wiesz, jak to dla mnie ważne. A ja? Kiedy przestałam być ważna dla ciebie? Histeryzujesz. Bogusław, ja też bym wolała mieć dzieci. I nic na to nie poradzę. O czym ty mówisz? Uciekasz ode mnie. Przestaliśmy być rodziną. Bzdury gadasz. Dzieci nie mają z tym nic wspólnego. Po prostu jesteśmy blisko odkrycia skarbu i tyle. Ty całe życie jesteś blisko odkrycia skarbu. I tyle. Przestań mi dogryzać. Przecież z tego żyjemy. No na pewno nie z tych twoich poszukiwań. Tylko z prac geologicznych. Właśnie. Wykrywacz jest mi niezbędny. No chyba, żebyś chciała, żebym wyleciał podczas badań w powietrze na jakiejś starej minie. Przestań, nie chcę tego słuchać. Wybieraj, albo ja, albo te cholerne wykopki. Ten wykrywacz jest mi naprawdę bardzo potrzebny. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Ja spadam. Już? Umówiłam się z kumpelą, a i tak zaraz zamykamy, więc No, ale poczekaj, z jaką kumpelą? nie znasz? No właśnie, a prosiłem cię, żebyś się odcięła od starych znajomych, tak czy nie? Tak, i ta jest nowa. Poza tym nie muszę się tobie tłumaczyć. Cześć. No, dobra, idź, no. Idź.
Zdążyliśmy? Znaczy właśnie zamykamy, ale zapraszamy. Chcieliśmy odebrać mój wykrywacz. A. Loluś, weź od razu wykrywacz, proszę. Okej, jasne. Fajna, co? Podać? Nie, dzięki. Mam ich sporo, sam takie wykopuję. No tak, żona wspominała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, wygląda na cały. Oczywiście, że tak. Dbamy o zastawy. Dobra, to będzie tutaj jeszcze opłata lombardowa. Ile? 10 złotych. I podpis. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. Do widzenia. Okazało się, że klientka nas okłamała i że to jej mąż był właścicielem wykrywacza. Na szczęście odebrała go bez oporu, więc obyło się bez dymu. Cholera jasna. Ciszej, Jadek, bo Sebek śpi. Blanka wróciła? Nie, jeszcze nie. A gdzieś miała iść? Na miasto z jakąś nową kumpelą. Znasz ją? Nie znam, ale na pewno jest lepsza od jej starych znajomych. Zresztą sam już nie wiem. Co, ciężki dzień w pracy? No, nawet nie wiesz jak bardzo. To może zrobię ci masaż, co? Nie trzeba. Co się dzieje? Nic. Tak sobie myślę o przyszłości. No ale to nie jest ważne. Liczy się to, co przed nami. Patrycja, nie mów mi, że to, co było między tobą a Ryżem, jest nieważne. O co ci nagle chodzi? Nagle? Nie nagle, tylko cały czas. Cały czas się coś dzieje. Cały czas mnie oszukujesz. Co? Kochałeś Ryżego. Ja to wiem. Nie wierzę. Że znowu zaczynasz. Wiem o wszystkim. Wiem o waszych przygodach z Poprawczaka. No. Wiem o tym, jak o niego walczyłaś. Mało tego. Wiem o waszych romantycznych wyjazdach do Berlina. No i co? Szpiegujesz mnie? Chociaż raz bądź ze mną szczera. Nie wytrzymałem. Źle to rozegrałem i emocje wzięły górę. Ale to wszystko dlatego, że ją kocham. Jesteśmy naprawdę blisko. Co tu się dzieje? Odchodzę. Żartujesz? Nie. Znowu histeryzujesz. Te twoje poszukiwania, tylko to się dla ciebie liczy. Kiedy byliśmy razem? Na wakacjach albo w kinie? Przecież nikt ci nie broni jeździć razem ze mną. Kiedyś robiliśmy to razem i było fajnie, pamiętasz? Ale już nie jest. Dorośnij. W dupie mam te skarby. Chcę być szczęśliwa. Ale ja cię nie puszczę. Porozmawiajmy. Nie. Nie ma o czym. Nie chcesz nic zrozumieć. Nie chcesz się zmienić. Zostaw, bo wezwę policję. Znajdę skarb i zmienisz zdanie. Następnego dnia mąż klientki Lombardu i jego koledzy postanowili zainwestować w nowy sprzęt, który był niezbędny w dalszych poszukiwaniach skarbu. Ten jest świetny. Ale nas nie stać. Trudno. Weźmiemy tę używkę, którą oglądaliśmy wczoraj. Tak, to optymalny wybór. Zrobiłem przelew na twoje konto. 17 000. Ja też zaraz zrobię. I co, wybraliście? Tak, od faceta, z którym gadaliśmy. Do dziś go dla nas trzyma. No świetnie. No to co, zaraz jedziemy? Co jest do cholery? Coś nie tak?
Połowa kasy mi zniknęła z konta. No i już zaraz przyniosę ci soczku. O. Myślałam, że poszedłeś. To Blanka wyszła. A ty co? Nie spóźnisz się do pracy? Nie dokończyliśmy wczoraj rozmowy. Adek, nie ma o czym rozmawiać. Między mną a Ryżem wszystko jest skończone. Zrozum to wreszcie i przestań mnie dręczyć. Patrycja, powiedz mi, jak ja mam ci ufać i wierzyć, co? Skoro ty cały czas mnie kłamiesz. Powiedz. Prawda jest taka, że cię kocham. Jestem ci wdzięczna, że wyciągnąłeś mnie z bagna, pomimo tego wszystkiego, co ci zrobiłam. A teraz przez jakąś głupią zazdrość chcesz wszystko zepsuć. Zabrałaś pieniądze z konta. Połowa należy do mnie, a ty pewnie byś to roztrwonił. Bezczelna. Przecież dobrze wiesz, że od dawna planowaliśmy kupno georadaru. Ty planowałeś. Krocie byśmy na tym zarobili. Wiem, do czego go potrzebujecie. Żeby jeszcze więcej ganiać po tych lasach. Nie dam na to ani grosza. Nie, no ty po prostu nie rozumiesz, że jesteśmy na tropie wielkiego skarbu. A ty w koło Macieju to samo. Halo? Halo? Rozłączyła się. Zabrała połowę kasy. Ona naprawdę się wyprowadziła? Rozstajecie się? Ale gdzie tam te jakieś babskie humory? Jestem pewien, że jej się odwiedzi. Zdobędziemy kasę na ten georadar. Nawet wiem jak. Dobra, to na razie, nie? No dobra, Cześć. cześć, fajnie było. No, cześć. Cześć. Dogadałeś się z Patrycją? Co to za jeden? Znajomy. Ale jaki znajomy? No nie interesuj się, znajomy. Ale nie podoba mi się ten gość. I nie musi. A tak w ogóle to nie odreagowuj na mnie swoich problemów, okej? Jasne. Blanka zadawała się z różnymi nieciekawymi ludźmi. Niech to szlak. Czułem, że będą z tego kłopoty. Jakbym sam nie miał własnych. Do widzenia. Do widzenia. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zostawić te rzeczy. W aucie mam jeszcze inne. Coś nie tak? Pan to uzgodnił z żoną? To my poczekamy na zewnątrz. Tak, oczywiście. Tak, a ma pan to na piśmie? Nie, po co? Bo w trakcie waszej ostatniej wizyty można było odnieść wrażenie, że jesteście w sporze. No tak. Można powiedzieć, że dokonaliśmy podziału majątku. Ale na piśmie. Ustnie. W takim razie bardzo mi przykro, ale musi to potwierdzić żona. Dla dobra wszystkich. Mieliśmy dane żony klienta na poprzedniej umowie, więc skontaktowaliśmy się z nią w celu potwierdzenia słów jej męża. Zawiadomiona przez Karola klientka Lombardu dotarła na miejsce w niecałą godzinę. To jest wszystko moje. Jakoś nie miałaś oporów, żeby sprzedać wykrywacz. Nie sprzedałam, tylko zastawiłam. Wzięłaś z konta pieniądze. Połowę. Nasza porcelana. Przecież to był prezent ślubny. Świetnie. Sprzedam połowę. Ty chyba zwariowałeś. Drodzy Państwo, mam taką propozycję. Możecie swoje prywatne sprawy sobie ustalać poza Lombardem? Bardzo proszę. Tak właśnie zrobię. Super. Ale już nie w domu, tylko na sali sądowej.
Co to? Mecenas Anna Sulińska mi to napisała. Pozew rozwodowy. Możesz się zapoznać, zanim dostaniesz drogą oficjalną z sądu. Rozkład pożycia? Przecież to prawda. Trudno. Jak chcesz. Ale ja i tak muszę coś zastawić. Byle nie z naszego wspólnego majątku. To z jakiego? Zastawiaj sobie te swoje graty do wykopalisk albo samochód, ale na nic więcej nie pozwolę. Dobrze, że zawiadomiliśmy klientkę. Facet wyniósł chyba pół domu. Odkręcanie tych transakcji to byłaby niezła katastrofa. Wygląda na to, że na własność zostały mi tylko moje sprzęty i auto. Tak, pana żona to potwierdziła. To co? 12 000? Tak, auto jest w dobrym stanie. Pod zastaw oczywiście. 827. Dobrze. To proszę sprawdzić i podpisać. A, wszystko się zgadza. Niech pan powie, nie szkoda panu małżeństwa, co? A co ja mam zrobić? No, mógłby pan porozmawiać z żoną. Wiedziała, jak jest. Archeologia i eksploracja to nie tylko praca, to moja pasja od zawsze. Nigdy nie miała z tym żadnego problemu. No najwidoczniej coś się zmieniło. To prawda. Wiele w życiu przeszliśmy, nie możemy mieć dzieci. Ale akurat teraz, w takim momencie, jestem pewien, że jej się odwiedzi. No, raczej się na to nie zanosi. Tak pan myśli. Ale przecież ja to robię także dla niej. Ale co, naprawdę pan myśli, że znajdzie pan ten skarb, co? Na 100%. Jesteśmy bardzo blisko, no. To ja lecę po ten georadar. Jeszcze umowa. Dzięki. No, klient był nieźle zaślepiony tym skarbem. Nie dziwiłem się jego żonie. Miała prawo czuć się odstawiona na boczny tor. No, myślałem, że się nie doczekam. Hej. Cześć. Cześć. To ja spadam, nie? No, to raczej nie jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Nie wiem, możesz się na spokojnie pokłócić z Patrycją albo się pogodzić, co? Wolałbym raczej, żebyś poszła ze mną. Ale ona chyba woli z nami. Nie tak szybko. Pokaż, co tam masz w kieszeni. A to na jakiej podstawie? Mogę cię skontrolować i tyle. Już wyskakuj. Ej, weź, weź, on nic nie zrobił. Blanka, Co ty? nie przeszkadzaj w czynnościach policyjnych. To jest na użytek prywatny. Tak? To jest grubo ponad 10 gramów. Pogadam na komendzie. Z tobą też. No i co? Po imprezie? Spadaj. Blanka! Blanka, chodź tutaj, no! Przeczucie na temat nowych kolegów Blanki jednak mnie nie zawiodło. No ale na szczęście do akcji wkroczył Robert. 2 dni później Patrycja próbowała przeprowadzić ze swoją siostrą poważną rozmowę. Wiem o tych chłopakach. Serio musiał ci powiedzieć? My się po prostu o ciebie martwimy. Może mogłabyś staranniej dobierać towarzystwo. Trujesz? Blanka, chyba po to wyrwałaś się z chaty, żeby ktoś ci truł, co? No bo starych to raczej nie obchodziłaś. Po prostu chciałam żyć po swojemu. Od nowa. No chcesz od nowa, a zaczynasz po staremu? Bez sensu. Dobra, idę. Przewietrzę się przed pracą. Dobrze mi to zrobi. Adek. Kocham cię. Nie skreślaj mnie, ani mojej siostry. Jak? W porządku. Chyba dam radę się przecisnąć. Zostało nam kilkanaście metrów.
Powinno być dobrze. Ziemia jest niestabilna. Do tej pory się nie zawaliło, to i dalej wytrzyma. No nie wiem. Co ty taki pesymista jesteś? Widzieliście wyniki z georadaru. Tam musi być coś schowane. Chłopaki, głowy do góry. Dzisiaj nasz wielki dzień. Może weź co się da. Bo jak Bogusław to spienięży, to zostaniesz z niczym. Nie, nie. Musimy się jakoś podzielić. Rób jak chcesz. Ale ja swoje wiem. Przeprowadziłam już nie jeden rozwód. Wszystkim się wydaje, że pójdzie jak spłatka. A potem jest walka na noże. Było w nas tyle miłości. I popatrz, jak się skończyło. Może to i lepiej, że nie mamy dzieci. Przestań. Ja nie wiem, kiedy to się wszystko zmieniło. Przecież ja tylko chciałam być kochana, czuć się potrzebna. A stałam się dodatkiem do poszukiwań skarbów. Nie, kulą u nogi. Nie denerwuj się, kochana. Nie tak to sobie wyobrażałam. Jego kumpel. Halo. Helena, doszło do wypadku. Jakiego wypadku? Bogusława zasypało. Sztolnia się zawaliła. Co się stało? O Jezu. Bogusław. Cześć. A co ty tutaj robisz? Chcę pogadać z Blanką o tych chłopakach. Pozwoli pan tutaj dalej? Wiesz, kim oni są? To dilerzy. No to pięknie. Spokojnie, to tylko płotki, ale mogą narobić kłopotów. Gdzie ich poznałaś? Tu, w Lombardzie. A gdzie z nimi chodziłaś? Kojarzysz? To jest chyba temat na dłuższą rozmowę, nie? To zacznijmy od krótkiej. Tak? A co z tego będę mieć? Brak kłopotów. A ty lubisz się w nie pakować, co, Blanka? Wiem o twoich sprawkach. Pobicie, udział w kradzieży. Ale to nie ja to zrobiłam, tylko moi znajomi. Ty też. Tylko dowodów nie było. To jak? Nie wiem, nic nie kojarzę. A tych dwóch gości, których złapałeś, też nic o nich nie wiem. Dopiero się poznawaliśmy. Coś jeszcze? Na przyszłość uważaj, z kim się zadajesz. Robert chyba trochę chciał przestraszyć Blankę. No i dobrze. Poprosiłem go, żeby dawał mi znać, jak dowie się, że Blanka coś wywija. Bogusław! Bogusław! Jezus! Bogusław! Przepraszam, Boguś! przepraszam. Boguś! Proszę pana. Boguś! Proszę bardzo. I paragonik. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam duży sprzęt pod zastaw. Jaki? Georadar w bardzo dobrym stanie. Jest w samochodzie. No ale tutaj widzę, że sprzęt należy do pani męża, więc niestety nie możemy go przyjąć. Tak, i do jego kolegów. Ja mam tutaj papier. Oni wszyscy podpisali, zgadzają się na zastaw. No okej, ale tutaj nie widzę podpisu pani męża. No, ale on nie mógł tego zrobić, bo zdarzył się wypadek i przysypało go w sztolni.
To straszne. Bardzo pani współczujemy. Ale przeżył, tylko chodzi o to, że jesteśmy w podbramkowej sytuacji i potrzebujemy pieniędzy na rehabilitację. Dobrze, tylko jak mamy zweryfikować pani słowa? Mąż przeżył operację i wszystko miał połamane, miał zmiażdżone biodro. Jak do tego doszło? Jak zwykle. Zlekceważył zasady bezpieczeństwa i ja wiedziałam, że wcześniej czy później do tego dojdzie. Przecież jest doświadczony. Tak, tylko że jeśli chodzi o skarby, to dostaje jakiegoś amoku i no, za bardzo ryzykował. No i pewnie myślał, że coś tam znajdzie. Znalazł? Gdzie? Nikt nie wie, czy tam coś było, czy nie było, ale no przecież teraz nikt nie będzie tego odkopywał, a ja mam tylko nadzieję, że po tym wypadku już odechce mu się tych wszystkich poszukiwań. No, na jakiś czas na pewno. Czyli rozumiem, że w zaistniałej sytuacji nie będzie rozwodu. Przecież go tak nie zostawię. A potem się zobaczy. To co? Przyjmiecie? Tak. W takiej sytuacji oczywiście. Oczywiście, że tak. W następnym odcinku młoda kobieta zastawia cenną rodzinną pamiątkę. Jej, jakie piękne. Mam w domu cały komplet obiadowy na 12 osób i serwis do kawy. I co, chciałaby pani to wszystko sprzedać? Raczej zostawić na miesiąc, albo najlepiej na 2. To pamiątka po babci i nie chce się jej pozbywać. Czy Marysia została porwana? Tato, co się dzieje? Sygnał się tutaj urwał. No ale gdzie ona jest? Cholera, niedostępny, no. Maryśka! Co to znaczy, że niedostępny? Pewnie ktoś jej wyjął kartę z telefonu. Klientka Lombardu zastawia nietrafiony prezent. Piękna robota. Mój porąbany brat go zrobił. Chcemy wykupić nóż, który zastawiła moja siostra. Ale to jest mój nóż. Wujek dał mi go na urodziny. Nóż to nie jest odpowiedni prezent dla małej dziewczynki. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.